Cześć, tu Patryk, a Ty oglądasz kanał Patryk and Life. Dzisiaj przed Państwem zegarek firmy Adizdive, model o referencji AD2516. Zapraszam. Prezentowany zegarek jest autorskim projektem Adizdive. Marka ta bywa kojarzona przede wszystkim z tak zwanymi homage'ami i clomage'ami popularnych modeli znanych producentów, co często budzi mieszane opinie w środowisku zegarkowym. Warto jednak zauważyć, że Adizdive nie ogranicza się wyłącznie do kopiowania wzorców. W ofercie znajdziemy również zegarki będące efektem ich własnej pracy projektowej. AD2516 jest jednym z takich przykładów. Recenzja ta powstaje dzięki uprzejmości firmy Adizdive, która przekazała mi ten zegarek do testów, a w zasadzie umożliwiła tańszy zakup. Nie ma to wpływu na moją ocenę, mówię i pokazuję to, co myślę. Zegarek możecie zakupić na AliExpress lub bezpośrednio na stronie producenta. O cenie powiem na samym końcu. Zegarek przychodzi do nas w plastikowym pudełku wypełnionym pianką. Chyba jest to standard dla marki Adizdive. W środku znajdziemy oczywiście zegarek, instrukcję oraz kartę gwarancyjną. Unboxing tego zegarka był już u mnie na kanale w formie shorta. Wybierać możemy spośród dwóch wariantów kolorystycznych. Prezentowany niebieski oraz zielony. Muszę przyznać, że Adizdive uderzyło mocno. Zegarek bardzo mi się spodobał i to już na zdjęciach aukcyjnych. Po otwarciu pudełka dosłownie na mojej twarzy pojawił się uśmiech. Zegarek waży około 70 gramów, średnica koperty to 38 mm, natomiast lug to lug wynosi 46 mm. Jest dosyć wysoki, bowiem jego grubość to około 13 mm. Uszy są również mocno wygięte ku dołowi. Czasomierz dzięki tak dobranym parametrom dobrze leży na ręce. Sercem zegarka jest mechanizm Seiko VK64, czyli jeden z mechanizmów typu Mecha Quartz. Dla przypomnienia, jest to kwarcowy werk z mechanicznym modułem chronografu. Możemy więc podziwiać płynny ruch wskazówki sekundowej, tak samo jak w przypadku w pełni mechanicznych chronografów. Żywotność baterii jest szacowana na 3 lata. Koperta wykonana jest ze stali 316L. Prawie w całości jest ona wypolerowana na lustro, z wyjątkiem bocznej krawędzi, która przechodzi od ucha do ucha. Ta jest bowiem szczotkowana. Uszy koperty są wiercone na wylot. Bardzo lubię to rozwiązanie. Wciskana koronka jest stosunkowo duża, ma 7 mm i jest sygnowana logo producenta. Grzybkowe przyciski chronografu zauważalnie wystają poza linię zegarka. Bardzo to przypomina oldschoolowe chronografy. Zakończone są one ozdobnikami. Dekiel natomiast jest zakręcany. Znajdziemy na nim duże, wygrawerowane, bardzo charakterystyczne logo producenta oraz informacje o 100 metrach wodoodporności. Pasek ma szerokość 20 mm i wykonany został ze sztucznego kauczuku. Mocujemy go za pomocą teleskopów szybko mocujących typu Quick Pin. Sprzączka jest szczotkowana, ale sam bolec jest polerowany. Pasek jest giętki, dobrze się układa na ręce, ale nie jest przesadnie miękki, ma swoją sztywność. W dotyku jest lekko szorstki. Sprawia wrażenie solidnego, dobrze wykonanego paska. Warto zwrócić uwagę na to, że nie ma żadnego zapachu i nie śmierdzi gumą jak te tanie paski. Na pasku znalazła się informacja o tym, że jest wykonany z naturalnej gumy, natural rubber, ale według specyfikacji jest on wykonany ze sztucznego kauczuku. Zapytałem o to producenta i zostałem zapewniony o tym, że poprawię błędną informację. Tarcza zegarka zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Wykończono ją w delikatnej, niemal papierowej strukturze typu Sunburst, która pięknie pracuje ze światłem. Granatowy kolor przechodzi tu gradientowo, od niemal czarnego na zewnętrznym rancie po jaśniejszy, rozświetlony odcień w centrum. Całość została polakierowana, co dodatkowo podkreśla fakturę i wygląd tarczy. Widać, że projekt i wykonanie nie są budżetowe i próżno szukać takich detali oraz jakości w zegarkach z podobnej półki cenowej. Godziny oznaczono arabskimi indeksami pokrytymi warstwą lumy, a na tarczy znalazły się dwie subtarcze w kolorze przypominającym pożółkły papier. Lewa odpowiada za pomiar minut chronografu, prawa natomiast reprezentuje czas w układzie 24-godzinnym. Obie subtarcze są lekko zagłębione względem głównej tarczy i otoczone pierścieniami z polerowanej stali,
co nadaje całości dodatkowej głębi. Na godzinie 12 widzimy nazwę producenta. Użyto do niej stylizowanej czcionki. Na godzinie 6 natomiast umieszczono informację o wodoodporności. Wskazówki na subtarczach, a także wskazówki główne są wykonane z polerowanej stali. Wszystkie, oprócz cienkiej wskazówki chronografu, pokryto lumą. Producent zdecydował się na ciekawe rozwiązanie, a mianowicie zastosowanie dwóch rodzajów lumy, BGW9 oraz C3. Po naświetleniu luma świeci bardzo mocno, ale to nic dziwnego. To dobrej jakości luma, która jest szeroko wykorzystywana w zegarmistrzostwie. Zwróćmy uwagę na główne wskazówki. Są to wskazówki w typie tak zwanym katedralnym. Moim zdaniem świetnie uzupełniają estetykę retro. Ocenę ich urody zostawiam Wam, ale w moje gusta trafiają doskonale. Chyba już wspominałem kilka razy, że ten vintage'owy retro styl aż wylewa się z zegarka. Całość chroni wypukłe szkło K1, czyli wzmocniona odmiana szkła mineralnego. Zostało ono pokryte powłoką antyrefleksyjną w niebieskim odcieniu, która doskonale współgra z granatową kolorystyką tarczy. Patrząc z boku mamy wrażenie, jakbyśmy patrzyli na denko słoika lub lupy. Robi to kolosalny efekt. Zegarek zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. To nie jest kolejny homaż, z jakimi marka Addis Dive bywa kojarzona, lecz autorski projekt, jedynie inspirowany klimatem oldschoolowych chronografów. I właśnie w tej oryginalności tkwi jego siła. Na szczególne uznanie zasługuje tarcza. Pięknie wykończona, z ciekawym gradientem i dobrze zaprojektowanymi subtarczami. Wypukłe szkło K1 z niebieskim antyrefleksem świetnie dopełnia całość i nadaje zegarkowi charakteru. Samo wykonanie stoi na bardzo wysokim poziomie, co w tej półce cenowej naprawdę zaskakuje i jest na plus. Jedyny drobny mankament, jaki zauważyłem, to lekko niedopracowane wnętrze uszu koperty. To jednak detal, który w praktyce nie ma większego znaczenia i nie wpływa na ogólną przyjemność użytkowania. Swoją drogą, to w konkurencyjnych zegarkach z podobnej, a nawet wyższej półki cenowej występują dokładnie takie same bolączki. Tutaj dla przykładu Timex. A teraz cena. Zegarek ten możemy kupić za około 330 zł, co jest ceną bardzo uczciwą, patrząc na to, co dostajemy w zamian. Ciekawy mechanizm od Seiko, który daje nam namiastkę działania mechanicznego chronografu, bardzo ładne wypukłe szkło z antyrefleksem, dobrze wykonany i wykończony zegarek i tarczę. Tarczę, która jest naprawdę przepiękna i dopracowana. No i tradycyjnie, dzięki, że dotrwałeś do końca. Jeśli Ci się podobało, kliknij suba i daj łapkę. To dla Ciebie jedno kliknięcie, a dla mnie duży krok w rozwoju tego kanału. Dzięki, cześć i do zobaczenia w przyszłości.